Słuchajcie, dzisiaj totalny ukrop, po prostu siedzę i się pocę, więc nie wiem, co z tego makijażu nam dzisiaj wyjdzie. Z jednej strony mam mnóstwo rzeczy, które chciałabym sobie przetestować, a z drugiej strony najchętniej zostałabym w takiej wersji sauté, więc musimy sobie znaleźć jakiś złoty środek dzisiaj, więc zapraszam Was na kosmetyczkę Lipca. W związku z tym, że w ubiegłym miesiącu nie testowałam też żadnych nowości, a wszystkie kosmetyki, których używałam już wcześniej i też Wam je recenzowałam, to pozwólcie, że pominę etap recenzowania i podsumowania ubiegłej kosmetyczki, bo nie chce mi się po raz kolejny powtarzać tego samego o tych samych kosmetykach, więc możemy przejść w zasadzie od razu do makijażu. Zapraszam. Zacznę od nałożenia sobie takiej bazy blurującej, to jest Danessa Myricks Blurring Balm. Dostałam taką próbkę od jednej z grupowiczek Project Pem Polska, bo właśnie denkowała i chciała się podzielić tym produktem, a ja właśnie chciałam zawsze go przetestować i to już od jakiegoś czasu go testuję i powiem Wam, że faktycznie to działa. Może przy takiej ciężkiej pogodzie i moich problemach ostatnich z cerą, może nie aż tak spektakularnie, ale jak miałam taką troszeczkę bardziej uspokojoną tą cerę i pogoda nie była aż taka upalna, to widziałam, że on faktycznie przedłuża mat na skórze i jak się nawet wyświecała ta skóra, to troszkę mniej, więc jest to faktycznie baza, która coś robi, natomiast tutaj trzeba uważać z jej ilością, żeby faktycznie działała. Co do podkładu, trochę nie wiem, co zrobić, bo ostatnio wzięłam sobie upiększacz, bo myślałam, że będzie tak fajnie, lekko i tak dalej, ale on był dla mnie po prostu za błyszczący, za kleisty i właśnie przy tych moich ostatnio problemach z cerą kompletnie się nie nadał. Więc w tym miesiącu chciałabym wziąć jakiś podkład, który będzie takim bezpiecznym dla mojej skóry podkładem, czyli taki, który się dobrze utrzyma, który utrzyma mat, całkiem dobrze zakryje niedoskonałości i będzie to Affect Best Matte. Odkładam go sobie jako taka bezpieczna opcja, powiedzmy, gdybym potrzebowała tego. Chciałabym też wrzucić sobie te podkłady błyskawiczne, bo używałam ich ostatnio dosyć często, właśnie kiedy gdzieś tam się spieszyłam i nie chciałam mieć jakiegoś super dokładnego make-upu, tylko tak właśnie ciach, żeby trochę wyrównać i on się fajnie sprawdza i też się fajnie sprawdzał jako już nałożony kremowy podkład, jako takie dołożenie trochę krycia w poszczególne miejsca, więc też sobie dorzucam do takich szybkich makijaży, szczególnie, że lipiec to jest taki okres, gdzie będę jechała sobie na urlop i właśnie nie wiem, czy sobie tych podkładów nie wezmę, tak żeby w razie czego mieć tam do wyrównania, natomiast nie wiem, czy w ogóle będę tam podkładów używała, ale tak, wiecie, dla bezpieczeństwa. Natomiast, moi drodzy, przyszły do mnie wczoraj podkłady nowe z Glam Shopu i pomyślałam, żeby właśnie dzisiaj ich sobie użyć jako takie pierwsze wrażenie i pod koniec miesiąca Wam zdać recenzję na ich temat. Są to podkłady VIP, podkłady wygładzające. Mają mieć właściwości wygładzające i liftingujące. Mam wszystkie kolory, więc może Wam je pokażę. Powiem Wam, że podkłady najbardziej lubię testować w kosmetyczce miesiąca, żeby mieć właśnie tak na spokojnie czas, żeby sprawdzić je w różnych wariantach, z różną pielęgnacją i mieć te chociaż kilka dni na sprawdzenie tych podkładów. Mamy tutaj 5 odcieni, 3 oliwki i 2 biszkoptowe. Tutaj zaczynam od oliwki 0. Ładny, jasny, oliwkowy faktycznie odcień, taki zgaszony. Teraz oliwka 1. I oliwka 1 ma dla mnie trochę więcej żółci w sobie. Nie jest aż taka oliwkowa chłodna, tylko ma trochę więcej żółci. I oliwka 2. Taki opalony trochę odcień. I się w ogóle wydaje taki żółty trochę. Zobaczmy sobie biszkoptowy. Tu jest biszkoptowy 1. Ten mi odpowiada odcień. Taki ciepły, leciutko żółty, ale jeszcze nie pomarańczowy. I tu biszkoptowy 2, taki opalony. I właśnie ten dla mnie wydaje się taki trochę za pomarańczowy. Wiem, że oczywiście są osoby, które mają w naszym kraju opalone karnacje, takie trochę ciemniejsze, ale tak z doświadczenia mojego wizerzysty, gdyby był troszeczkę bardziej neutralny, wydaje mi się, że zyskałby jakby więcej osób mogłoby z tego odcienia skorzystać. No i nie wiem, czy sobie nie pomieszam tych odcieni, aczkolwiek tak, bo tak, oliwka 0 dla mnie za chłodna, ewidentnie, chociaż ta oliwka 1 całkiem dobrze tutaj wygląda. Ten już jest taki za ciemny, tak samo ten, a biszkoptowy 1, który mi by się wydawał całkiem dobry, tutaj mam wrażenie, że jest za jasny. Może tonacja byłaby dobra, ale jest trochę za jasny, więc chyba sobie spróbuję tej oliwki 1. I lecimy z tą oliwką. Jestem ciekawa, jak będzie miał wykończenie, bo coś tam Hania mówiła, że jakieś takie bardziej takie miękkie, takie troszkę satynowe, ale mi się wydaje
taki błyszczący. Kryje całkiem fajnie. Przejdziemy sobie do korektora. Tutaj nie chcę nic nowego brać, tylko wezmę sobie korektor z Product Pen. Z jednej strony bym chciała zrobić sobie dzisiaj taki test całodniowy tego podkładu, ale z drugiej strony już mam ochotę to zmyć i po prostu dać skórze oddychać. Zobaczcie z bliska, jak ten podkład wygląda. Nie no, faktycznie, jak on tak usiadł na skórze, no to nie jest to takie typowo matowe wykończenie, bo on trochę odbija światło, ale jest w nim taka satynowość. To nie jest takie rozświetlenie mokre, taki mokry glow. No, całkiem spoko. Myślę, że dla skór dojrzałych, skoro ma być liftingujący, może być fajny. U mnie musi trochę poczekać na lepszą cerę po prostu, ale nie jest źle. Wydaje mi się, że nie jest źle. Han wypuścił ostatnio kilka nowych pudrów i również chciałabym sobie je potestować. Pure ma być ultra lekki, ten ma być matujący, a ten po prostu taki utrwalający. On jest z masłem pół aku. No to biorę sobie ryżowy, skoro już tak chcę się tutaj matowić. Jest na bazie miki i talku i skrobi ryżowej. Bardzo mały skład, ma dosłownie kilka składników, więc spoko. I puszek. W dużej ilości będzie bielił trochę. Te ryżowe często są takie trochę białe. Ja nie za bardzo lubię te białe. Ostatnio chyba bardziej polubiłam takie, które nawet mają taki beżowy w sobie tint. One dużo ładniej wyglądają na skórze, bo biel może jest taka, wiecie, niewidoczna, ale jednak minimalnie zmienia odcień skóry. I mnie to trochę denerwuje w takich białych, transparentnych pudrach, które są niby transparentne, jednak troszeczkę właśnie bielą, bo one mi ochładzają troszeczkę cerę. Taki ładny, miękki efekt. Wydaje mi się, że to może być całkiem fajny puder na co dzień. Troszkę zblurował, zmatowił. Czy skóra wygląda jakoś tak zjawiskowo? Jeszcze sobie potestujemy przy innych podkładach i tak dalej. Nie wiem, uważam, że nie wygląda jakoś zjawiskowo, w sensie czasami jest tak, że puder niby tak matuje i niby bluruje te pory, ale jak się spojrzy z bliska, to te pory wydają się jeszcze większe i jeszcze bardziej poszerzone. Tutaj tak z bliska jak patrzę, to te pory nie wyglądają jakoś zjawiskowo, natomiast trzeba przyznać, że leży dosyć tak delikatnie na skórze, że jak na puder ryżowy i matujący, to nie ma takiego efektu mąki, więc jest taki delikatniejszy trochę i to trzeba mu przyznać. Mam tutaj z Glamu nową paletę Naturalny Blask. Już się trochę jej boję, bo te trójki mi się tak nie za bardzo sprawdzały, więc jestem ciekawa, czy ta mi się sprawdzi. To ma być taka paleta lekko rozświetlająca, ale też można właśnie jako taki bronzer rozświetlający używać i tak dalej. Ja może sobie użyję najpierw zwykłego bronzera i różu i na to sobie tak wykończę, takim delikatnym, świetlistym wykończeniem. Jako bronzer użyję sobie tego z Vibo, Fake But Fabulous. Ostatnio bardzo często po niego sięgam, bo jest matowy, ale całkiem ładnie wygląda. Ma ładny odcień i nie jest taki przepigmentowany, więc fajnie się nim pracuje. A właśnie jak mam takie ostatnio z cerą przeboje, to mi się nawet nie chce ani satyny, ani rozświetlenia, ani kremowych. Najchętniej właśnie mat i jeszcze raz mat. W ogóle czuję się taka bardzo energiczna. Kawę wypijam, ja rzadko piję kawę i czuję, że mnie nosi trochę dzisiaj po tej kawie. Jakaś taka rozgadana jestem. Może dobrze. Dobra, i to będzie fajny bronzer na ten miesiąc. Właśnie taki matowy, bezpieczny. Dla mnie. To może teraz użyję sobie tej palety, żeby zobaczyć jej moc rozświetlenia. Później jak nałożę róż, jak on będzie miał jakieś wykończenie bardziej właśnie świetliste, to może nie będzie widać. Więc to jest taka paletka, 3 wypiekane produkty. Te dwa wyglądają jak takie lekko brązujące. Może sobie sprawdźmy na swatchach, ale zobaczcie, to nie są ciemne kosmetyki. Ten jasny no jest taki chłodny, perłowy. Natomiast te są takie, tu jest taki beżowy, tu lekko bardziej złoty, ale to nie są ciemne rzeczy, więc myślę, że do przypudrowania skóry spokojnie i jako rozświetlacz, albo właśnie taki toper na bronzer. Zobaczmy sobie w takim razie, może sam ten środkowy, czy on mi da jakieś coś. Przyciemnienie raczej nie. Taka raczej łuna koloru, ale dosyć miękki jest ten efekt, nie wygląda źle. I teraz wezmę sobie, może tak pomieszam wszystkie kolory, takoj, i tak sobie tu przypudruję, czoło. No i jest taka świetlistość, ale powiem Wam, że taka całkiem ładne jest to wykończenie. Musielibyście sobie zajrzeć do moich poprzednich odcinków, gdzie testowałam też te trójki właśnie rozświetlaczy, bronzerów. One wyglądały na mojej skórze nieładnie. Ja lubię takie satynowe, lekko rozświetlające wykończenia, ale czasami ta perła jest taka za gruba, taka, że skórę tak brzydko podkreśla teksturowo. Tutaj jest całkiem dobrze. No wiadomo, na idealnie gładkiej jeszcze by piękniej wyglądało.
ale delikatne jest to wykończenie. Myślę, że spoko. Bardzo chętnie bym to przetestowała na jakiejś suchej cerze albo skórze dojrzałej. Może mamuśkę moją wyciągnę któregoś razu na make-up. Mniejszym pędzelkiem dołożę sobie tak w formie takiego rozświetlacza. Już nie będę się tutaj rozświetlać dzisiaj. O! No spodziewałam się, że posypie się hejt dzisiaj na tą paletę, ale kurczaki, pieczaki. Zobaczcie sobie z bliska. No aż tak mocno tej tekstury mojej nie podkreśla. Wiadomo, że mat to będzie najkorzystniejszy przy jakichś tam moich problemach, ale w porównaniu do tamtych wykończeń, tamte też były błyszczące, takie rozświetlające, ale ta perła była taka gruba, taka ciężka i na buzi wyglądała tak tanio. A to jest takie, że przy innej cerze, takiej trochę ładniejszej, dobrze by to wyglądało moim zdaniem. No i właśnie, wracamy jeszcze raz i pokażę Wam, jak sobie można fajnie tymi podkładami dołożyć krycia. Zauważyłam, że najbardziej lubię nakładać te podkłady pędzelkami, ale bardziej zbitymi, takimi jak do podkładu, ponieważ takie lekkie fajnie tak omiatają lekką warstewkę, ale u mnie przy okolicy porów nie wejdzie ten pędzel z produktem tak głęboko i te pory są takie podkreślone, że jakby w porach nie ma kosmetyku, a na porach jest, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. A takie troszkę bardziej zbite, właśnie jak do podkładu, one lepiej rozprowadzają tego typu, jednak tak wpracowują w te nierówności, w te pory. I tutaj sobie trochę dołożę pod tym policzkiem, żeby sobie dołożyć krycia. I już jest trochę wyrównane. I tutaj widzę, troszkę by się przydało więcej. Jakieś takie pojedyncze miejsce dosłownie, gdzie mocniej się przybijają te niedoskonałości. Okej. Jest trochę bardziej flawless. Właśnie w tej formie są też takie mega pomocne, więc nawet jak Wam się nie sprawdzą te podkłady na twarz, no to właśnie można sobie nimi wyrównać właśnie koloryt powiek, a to sobie tam dołożyć krycia, więc tak można się trochę bawić tymi kosmetykami. Me gusta. Co ja bym chciała z róży? Nie mogę się zdecydować. Coś matowego, poproszę. Może Vive? Będę tu miała przy okazji rozświetlacz, jak będę chciała trochę więcej nałożyć, no to nałożę sobie Vive. Tylko takim większym pędzlem jak do pudru. Lubię ten kolor bardzo. Very, very beautiful. No i przechodzimy do makijażu oka. Zacznę sobie od bazy. W tym miesiącu też nie chciałabym się zbytnio ograniczać, więc będzie tych palet kilka. Może mi się uda ponagrywać jakieś odcinki z tymi paletami, więc jak będą w kosmetycznym miesiącu, będę miała większą motywację, żeby po nie sięgać. Więc tak, na pewno brzoskwiniowy puch, no bo to jest taka, wiecie, idealna letnia paletka. Już raz ją używałam w teście kosmetyków tych nowości z Glam Shopu, to sobie zerknijcie, jakbyście chcieli jakąś inspirację na makijaż. Na pewno chciałabym wziąć Glam Grunge, której jeszcze nie używałam, nawet nie pamiętam, czy ja ją dotykałam. Zobaczcie, że jeszcze gąbeczki są w środku i no i właśnie fajnie by było sobie jej poużywać, posprawdzać. No i nie może zabraknąć w tym miesiącu The Dots, na których punkcie mam po prostu obsesję, więc wrzucam sobie również The Dots. Co będę chciała dzisiaj zrobić, nie wiem, bo chciałabym też wykorzystać sobie nowe eyelinery. Są to eyelinery z Affectu w przepięknych kolorach. One mają taką, powiem Wam, ciekawą formułę, bo ona nie jest taka w pełni zastygająca, ale mimo wszystko bardzo ładnie się trzyma i właśnie może przez to, że tak w pełni nie zastyga, to też nie robi się taka skorupka, która gdzieś tam pęka i się łamie. No tak chciałabym w tym miesiącu też ich sobie poużywać, żeby na różne sposoby je sprawdzić i żeby Wam też dać taką pełną relację, bo już się pytaliście mnie na Instagramie o te eyelinery, a ja tak jeszcze do końca nie wiem. Nie chcę, żeby powiedzieć, że super się trzymają, a potem będziecie narzekać, że się Wam rozmazują, nie? Bo potem ja się czuję winna, więc chciałabym w tym miesiącu też potestować sobie te eyelinery. A najśmieszniejsze jest to, że jak teraz patrzę na te moje zbiory, to ja mam ochotę po prostu na czerwone usta i coś prostego na oczach, nie? A wzięłam sobie tyle palet. Co ja mam zrobić? Help! I chyba pójdziemy w te eyelinery, wiecie, mam taką mega ochotę na coś takiego kolorowego. Ale zacznę sobie od cienia The Dots i jest to Honey Glaze. On jest takim bardzo mięciutkim, lekko perłowym odcieniem. Troszkę mi przypomina Alfamę z Glam Shopu, z palety Bohema. Ma troszeczkę inny odcień, ale to jest coś podobnego. Taki bardzo delikatny, miękki efekt daje. Nałożę sobie na całe powieki i zrobimy sobie
kolorowe kreski. Kreski z kropek, o. Jakkolwiek to dla Was brzmi, ale widziałam gdzieś taki pomysł i już dawno chciałam go zrealizować. I jeszcze mam cichą nadzieję, że będą pasowały do tego czerwone usta, ale to się okaże w trakcie. Wyciągam sobie wszystkie kolory. W ogóle ten jest przepiękny, ten niebieski, taki żywy, kobaltowy, wow. I ta zieleń jest cudowna, bo to jest taka trawiasta zieleń, po prostu idealna dla mnie, moja ulubiona zieleń. Więc tutaj mam 4 kolory i gdyby mi było jeszcze potrzeba, to wyciągnęłam sobie jeszcze żółtą kredkę z lamel i wyciągam też sobie trochę płynu Duraline, żeby w razie potrzeby rozrzedzić te eyelinery, bo w przypadku robienia takich detali jak kropki, dobrze, żeby formuła eyelinera była dosyć taka rzadka, płynna, bo wtedy łatwiej jest nam tą kropkę zrobić, żeby ona była taka po prostu ładna jak kropka. Mam tutaj taki pędzelek, on jest chyba z Vibo, że z tej strony jest eyeliner, a z tej strony jest taka sonda jak do paznokci, jak do robienia właśnie kropeczek. No i będę sobie wyciągała tutaj po kolei te kolory i będę robić po prostu kropki. I po prostu tak sobie, o, tutaj świdruję. Zaczynam sobie od zewnętrznego kącika, bo tu będzie taki, no, najgrubszy punkt tej kreski, więc też ale łaskocze. Więc też najłatwiej będzie po prostu sobie poupychać te kropki tutaj. Wydaje mi się, że zielony z tych eyelinerów jest najbardziej suchy. Tak najbardziej mi się gdzieś tam kruszy ze wszystkich, więc dokładam sobie do niego właśnie Duraline. O, widzicie, od razu się robi, nie wiem czy widzicie, od razu się robi ładna kropeczka. Chyba najbardziej kremowym, takim jakby gotowym do użytku jest ten różowy. Aczkolwiek robiłam nimi kreski, no to ogólnie wszystkie są fajne, kremowe, spokojnie można robić jakieś tam kreski. Zaczyna to wyglądać cute i będę chciała też trochę tutaj pod spodem, tylko tak muszę sobie stopniowo to robić, żeby dobrze, ładnie rozłożyć kolory. Nie, słuchajcie, nie włączyłam nagrywania. Chciałam Wam... Masakra. Zastanawiałam się, jak tą kredkę przełożyć na tą kreskę, bo to jest zbyt takie kremowe, żeby... O, nawet robię jakieś takie kropki, ale żeby wyszły mi kropki, kółeczka, takie kółeczka, to się bałam, że to nie wyjdzie. I po prostu biorę sobie tą sondę, nabieram trochę tej kredki i zobaczcie, i robi się fajna kropeczka, więc też mam kolejne zastosowanie dla tej kredki, a tu w ogóle nie mam niebieskich kropek jeszcze. Przypomnijcie mi, żebym dołożyła. I powiem Wam, że super to wygląda. Mega edytorialowo, ale no kolorowo, ale w ogóle nie jest to krzykliwe moim zdaniem. W ogóle uwielbiam przekładać takie edytorialowe pomysły do codziennego makijażu, bo są często mega ciekawe, a makijaż wciąż jest delikatny. Fajnie, żeby te kropki na siebie nachodziły, żeby się nawet przysłaniały, żeby nie było takich pustych przestrzeni pomiędzy, taką mam przynajmniej wizję, żeby tak było tak naciukane tych kropeczek. No świetnie to wygląda, po prostu petarda. Ja tu widzę takie, wiecie, takie fajne, jakaś sesja zdjęciowa i tylko takie ujęcie ciasne takiej twarzy i same takie kreski. Rewelacja po prostu. I tak sobie teraz zmieniam te eyelinery w zależności od tego, gdzie widzę jeszcze dołożyć jakiś kolor. I ostatecznie do wszystkich sobie dołożyłam tam po kropelce Duraline, bo jednak, no mówię, jeżeli chcemy robić takie kropeczki, to im rzadsza formuła, tym łatwiej się tą kropkę zrobi. I wiecie, jaki tu jest jeszcze plus? Nie trzeba umieć malować kresek, a można sobie zrobić takie kreski. Bo to są dosłownie, no, kropki, które tworzą kształt kreski. Więc jak Wam kreski nie wychodzą, to weźcie sobie kilka kolorów kredek albo eyelinerów i będziecie mieć namiastkę kresek w mega fajnej formie. Cudo! Cudo! Po prostu to jest petardziątko. I teraz tak, rzęsy. Mam tyle otwartych maskar, że nie mam pojęcia po prostu, których używać. Może użyję sobie podkreślacza z Glam Shopu. Tu będzie ładnie wyglądał. Ładnie podkręci. No, to będzie dobry tusz. Ale wiecie co? Ja chyba chcę jednak te kropki tak dookoła oka, całkowicie. Także I'll be back. Petarda. To wygląda jak konfetti. Nowy trend, konfetti make-up. Co wy na to? Ale linia wodna, słuchajcie, musi być żółta. Lecimy z ustami i użyję sobie właśnie tej czerwonej pomadki z Hean. To jest Luxury Cashmere w odcieniu My Favorite. Dawno jej nie używałam. Bardzo, bardzo lubię ją. To moja ulubiona czerwień ever. Bo jest taka trochę cieplejsza. Nie jest pomidorowa, ale nie ma w sobie takich wiśniowych nut. Chyba jednak jest too much.
Już taki clowni efekt się trochę zrobił, widzicie? Jak to jest ważne, żeby tutaj był balans. Za dużo kolorów zdecydowanie. Ale wrzucam sobie do kosmetyczki miesiąca tą pomadkę tak czy siak. No to robimy neutralne usta w takim razie. Trochę konturówki Hean 515 i może błyszczyk z Luxa, ten nudziakowy. Ale zobaczcie, że już się wybłyszczam i tak trochę nieświeżo wyglądam, więc muszę się tutaj popoprawiać. I po poprawkach makijaż prezentuje się w ten sposób. Zmieniałam jeszcze usta i tak jak oko i usta, to dla mnie dzisiaj jest petarda. Tak, no ta cera to mi się nie podoba dzisiaj. Także w tym miesiącu eyelinerowa inspiracja, ale czeka mnie też dużo pracy z tymi paletami. Dajcie mi znać, co wpada do Waszej kosmetyczki miesiąca, czy raczej stawiacie na kolory i rozświetlenie, czy na make-up, no make-up. Jestem ciekawa, co wybieracie w upały. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!